Widzicie wiatrak? Nasz przyjaciel się kręci. Zaraz zobaczymy, czy wytwarza prąd. Kilka dni temu udało mi się go w końcu podłączyć. Zbudowałem mu pierwszego pająka połączeniowego. Jakieś wiatry łapie, śmigła. Ale czy będzie dobrze? Nagrywam dzisiaj ten film, ponieważ w końcu mam trochę więcej czasu na pokazanie wam tego, co dokonałem w ostatnim czasie. Niestety pomyślnych wiatrów u mnie za bardzo nie ma aktualnie, więc wiatrak też za dużo nie ładuje, ale to dobrze, ponieważ ja ostatnio nie miałem za bardzo czasu na to, żeby pobawić się trochę z tym urządzeniem, trochę je poznać bardziej. Ale już wiem, że nie jest wcale to takie proste i pozyskiwanie energii z wiatru wcale nie jest taką łatwą sztuką do wykonania. Niestety musicie mi wybaczyć, bo tu za mną, jak widzicie, obrabiarka frezuje, wykonuje duże takie koło zamachowe, właściwie obrabia je, bo jest uszkodzone i modyfikacje przeprowadzam dla mojego klienta. Natomiast nie o tym ten film. Ten film dzisiaj będzie na temat wiatraka, który zamontowałem za moją stodołą. Oddalony jest od niej jakieś 20 metrów. No i co? Film z tego, jak on się kręci, jak jest ustawiony, już widzieliście, właściwie nie film, a short. Mam materiał nagrany częściowo z budowy, z testu, turbinki i tak dalej. W imadle, jak trzymałem ją i sprawdzałem wkrętarką, ale to jeszcze będę montował. I tak jak mówię, ze względów takich, że za dużo czasu nie miałem na to, żeby to montować, to porzuciłem temat wszystkiego, ponieważ dużo roboty się u mnie narobiło. Ale szkoda gadać na ten temat. Teraz chciałem wam pokazać, jak wygląda właśnie moje pająkowe podłączenie układu od wiatraka. A więc zaczynajmy. Jak widzicie, mamy tu pierwszą prototypową instalację akumulatorową dla wiatraka, dla mojego wiatraka. Znajduje się ona w pobliżu Webasto, które jakiś czas temu zakupiłem do ogrzewania mojego warsztatu. Jak na razie jeszcze nie było potrzeby na to, żeby je wykorzystywać, ale zakup wiatraka fajnie się spasował z samym Webasto, ponieważ znajduje się tu akumulator 12V, mój stary od samochodu, który mogliście też zobaczyć w odcinkach poprzednich z poprzedniego roku albo z tego początku, już dokładnie nie pamiętam, jak to próbowałem go trochę zreanimować. No i trochę udało mi się go zreanimować. Funkcjonuje on. Prąd rozruchowy podskoczył, ale to też temat nie na ten film. Zaczynamy od przedstawienia całej instalacji mojego wiatraka. A więc zaczynamy od początku. Tutaj przez ten otwór w ścianie wchodzi nam przewód, linka, przewód 2,5 mm2, przekrój, trójfazowy układ z wiatraka 12V wchodzi na mostek prostowniczy trójfazowy. Już wam pokazuję. Mamy tutaj mostek prostowniczy trójfazowy, który zakupiłem kiedyś do agregatu trójfazowego, żeby podłączyć agregat pod MPPT od falownika. Mogę się wam pochwalić również, proszę bardzo, wykonałem taką obudowę na ten mostek prostowniczy na drukarce 3D. Opisałem sobie to ładnie. Oczywiście oznakowałem to również moim logo firmowym. Tak to, proszę państwa, wygląda. Taki wydruk. Bez żadnych śrubek, bez niczego, pasuje w te zagłębienia w mostku. I teraz z mostka prostowniczego przechodzimy już prądem stałym do
tych wyłączników nadprądowych. Wyłączniki nadprądowe AC, B6, B10, takie jakieś, jakie tam znalazłem. Takie tu podłączyłem i wchodzimy z tych wyłączników nadprądowych na przetwornicę. I przetwornica jest ustawiona na ograniczeniu prądowym, tak żeby za mocno wiatraka nie hamować, ale żeby pozyskiwać jakąś energię. Ustawienie na przetwornicy mam takie, że tutaj mam pokrętło 4 A ustawione. Ładowanie dla akumulatora na przetwornicy, maksymalne napięcie ustawione na 14,8, 15 V. Tak to wygląda. Jak widzicie, teraz jak na razie za dużo nic nie dzieje. Wiatrak nam się za mocno chyba raczej nie kręci. Pewnie się tylko kręci, aby tylko. O, troszeczkę wiruje tutaj, może coś nam ściąga z niego w tym momencie. Jakieś tam małe moce się pojawiają, ale szału z tego nie ma. No niestety za bardzo tu dzisiaj nie wieje. W niedzielę była fajna pogoda, coś tam trochę powiało. I to wam za chwilę też pokażę. A teraz dalej idąc, zobaczmy. O, jakieś tam bardzo małe moce sobie uzyskiwane. I jeszcze co ja miałem powiedzieć. No i z przetwornicy wychodzimy do akumulatora. Akumulator oczywiście 12V AGM. Technologia wykonania akumulatora. Mój stary akumulator z mojego starego samochodu spalinowego. I tutaj mamy bocznik prądowy zamontowany, który właśnie mierzy nam prąd wchodzący bądź wychodzący z tego akumulatora. A tu mamy ten cały mierniczek tego PZM-a 015 chyba on się nazywa, o ile dobrze pamiętam. No, także tu mamy pierwsze opomiarowanie, takie wizualne, które powstało pierwsze. W międzyczasie na tygodniu, jak miałem trochę chwilę, stwierdziłem, czy tam na tygodniu, czy w niedzielę chyba, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie stwierdziłem, że to jest jedno dla optycznej analizy, ale przecież ja tu nie będę stał cały czas przy tym i patrzył na to, co tu się dzieje z tym wiatrakiem, bo to bez sensu, więc stwierdziłem, że skoro zakupiłem jakiś czas temu, to też wam pokazywałem, że takie urządzenie zakupiłem, PZM 017. Skoro zakupiłem takie urządzenie do takiej jakby ala zdalnej analizy różnych parametrów prądowych, napięcia prądu, mocy i tak dalej, no to fajnie byłoby może je tu wykorzystać, skoro leży i się kurzy, więc stwierdziłem, że podłączę to urządzenie, ale na wejściu do przetwornicy, czyli na tym już wyprostowanym prądzie z mostka prostowniczego od wiatraka. I podłączyłem to urządzenie w układ, oczywiście dałem bocznik prądowy tutaj. Poza tym musiałem wykorzystać taki konwerter RS485 na UART do ESP32, no i samo ESP32 do bezprzewodowej komunikacji do systemu. Dzięki temu rozwiązaniu, dzięki temu PZM-owi i dzięki całemu temu układowi mam możliwość zdalnego odczytu parametrów, ale nie tylko rzeczywistych, ale tych zapisanych w historii, czyli budują mi się tu statystyki, na podstawie których mogę zweryfikować, czy ustawienie tego wiatraka w tamtym miejscu, na tej wysokości i w ogóle w moim miejscu ma jakikolwiek sens. A więc teraz możemy przejść do komputera. Można byłoby powiedzieć również, że w tym momencie ten wiatrak, który tam się znajduje, nie wiem, czy tam go zobaczymy, on się trochę kręci, może spróbujemy przybliżyć, a tu się nie da. On się tam trochę kręci gdzieś tam za nami. Tak, on się tam trochę kręci gdzieś za nami. No, także można powiedzieć, że ten wiatrak w tym momencie bardziej służy mi jako taka stacja do pomiaru prędkości wiatru niż jako sam wiatrak, aczkolwiek coś tam wyprodukował energii. Szału z tego nie ma, ale jakieś oświetlenie można byłoby z tego zasilić, a już na pewno to webasto, które się tam znajduje dzięki temu akumulatorkowi, który tam jest.
bo ono dużo energii wcale nie pobiera na swoją pracę, więc myślę, że ten wiatrak by tutaj był w stanie to zasilić aktualnie w tej konfiguracji. Tak jak mówię, za dużo czasu nie miałem na to, żeby zweryfikować, czy ten wiatrak jest super, czy nie jest super. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest takie urządzenie sobie jakieś tam byle jakie. Natomiast nie o to w tym wszystkim chodzi, bardziej chodzi o to, żeby się troszeczkę z tym tematem zapoznać. Więc to tyle chciałem tym filmem wnieść. Jeszcze chciałem pokazać Wam na sam koniec właśnie te statystyki, więc przejdziemy do Home Assistanta, ponieważ zbudowałem specjalnie do wiatraka kartę, na której możemy sobie zweryfikować aktualne parametry pracy. Odświeżanie co 10 sekund standardowo u mnie, bo więcej tutaj nie potrzeba. Nie musimy się z tym spieszyć. I proszę bardzo, mamy taką fajną statystykę całej pracy z dnia dzisiejszego, na przykład od dzisiaj. Zobaczcie sobie, jakie tam mamy różne piki. Maksimum 7,2, średnia 1, czyli widzicie, od wczoraj do dzisiaj to praktycznie wiatru nie było. Dzisiaj coś się tam wiaterek ruszył. Średnia 10 V, później nam tu spada na 9, mamy 12 i tak dalej. Później wiatru za dużo nie było, teraz niedawno coś się znowu ruszyło i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy napięcie, przypominam, napięcie od strony mostka prostowniczego już po wyprostowaniu na stałe ze zmiennego. Teraz tak, mamy tutaj prądy, proszę bardzo, możemy sobie zobaczyć. Wczoraj, jak widzicie, tego prądu to było tyle o ile i nic. Ale już na przykład od dzisiaj po północy coś tam zaczęło nam pompować. Mamy jakieś tam 1 amper, mamy około 2 amperów. No nie ma ogólnie szału z tej turbinki wiatrowej, nie ma też co od niej dużo wymagać, ponieważ ona ma 1,5 metra średnicę wirnika, no i oczywiście nawinięta jest na bardzo dużą prędkość obrotową samej prądnicy, generatora, czy jakkolwiek to zwał. Przejdźmy sobie teraz do mocy z dnia dzisiejszego, jakieś 12 W, jakieś 7, jakieś 18 i tak dalej. I to są wszystko dni, że tak powiem, dzisiejsze i wczorajsze. Tu mamy ile od początku zamontowania tego PZM-a, czyli to jest chyba niedziela, za chwilę to zweryfikujemy dokładnie, wyprodukował wiatrak energii i jest to aż oszałamiające 0,3 kWh na tą chwilę. Tak to wygląda, proszę Państwa. A więc teraz zweryfikujmy sobie, cofnijmy się trochę w czasie, bo możemy. I od niedzieli, bo chyba w niedzielę to zamontowałem do dnia dzisiejszego. I zaraz zobaczymy, czy ja to od niedzieli zamontowałem, czy od poniedziałku. I proszę bardzo, mamy tutaj 15 grudnia od godziny 20, tak, czyli w niedzielę o godzinie 20 zamontowałem tego PZM-a zdalnie do zdalnego odczytu parametrów. A więc jak widzicie, tak to wygląda. Za dużej mocy tu nam wiatrak nie generował, ale w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek troszkę nam tu coś powiewało. I teraz zobaczcie sobie, mamy tu piki różne mocowe, bo w tym momencie przeglądamy sobie moc wiatraka liczoną przez samego PZM-a. Nie jest żadna konwersja w Home Asystencie w niczym, to PZM zlicza, robi to dosyć dokładnie, wiarygodnie i widzicie, mamy różne skoki tutaj na poziomie 85 W, 69, tu nawet przebiliśmy 100 W, bo jest 105 i jeszcze nawet wyżej 132 W, 151 W, przebiliśmy nawet 200 W. I jak widzicie, ten wiatrak jakiś potencjał w sobie ma. O, mamy 217 W. On jakiś potencjał w sobie ma, ten wiatrak. Natomiast on po prostu nie jest zaprojektowany na nasze warunki tutaj, ponieważ u nas w Polsce średnia wiatru nie jest taka wysoka. Wynosi ona chyba gdzieś w granicach 5-6 metrów na sekundę, więc nie jest to szał. Ten wiatrak niby przy 12 metrach na sekundę miałby osiągać te swoje parametry nominalne, co jest raczej wielką ściemą.
z czego też jakąś tam sprawę sobie zdawałem, zakupując to urządzenie. Ale tak jak mówię i tak jak ja nie kupiłem tego wiatraka po to, że liczyłem, że on zasili mi tu super, nie wiem, dom i warsztat i będę miał tyle energii, że Ja kupiłem ten wiatrak, żeby zobaczyć, zapoznać się z tą technologią, jak to działa na żywym organizmie, który tam się kręci, który tam w jakiś sposób działa, funkcjonuje. Za jakiś czas ściągnę go stamtąd, rozbiorę, zobaczę, co on ma w środku, zweryfikuję to. Jeden jest warunek konieczny. Ja muszę zakończyć tematy, które tutaj mam do zrealizowania, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że tych tematów nie mam coraz mniej, tylko coraz więcej, więc zaczyna mi brakować stopniowo czasu na realizację różnych takich rzeczy. No niestety, gonić muszę za pieniądzem, na to nie poradzę. Taki mamy świat, taki mamy system. Wszyscy wymagają. Co miesiąc mam do opłacenia różne rachunki. Różne instytucje wymagają ode mnie pieniędzy za to, że jestem mikroprzedsiębiorcą. Więc nie mogę sobie pozwolić cały czas na realizację swoich hobby, pasji, zainteresowań. Muszę też wykonywać takie zlecenia, na przykład, które właśnie w tym momencie maszyna tam obrabia. Dzięki temu mam pieniądze na dalsze różne prace i na rozwijanie swoich hobby i pasji. No, także bądźcie cierpliwi, bądźcie czujni, bo na pewno za jakiś czas pokażę Wam dalszy etap rozwoju tego urządzenia. A jak widzicie, po moim warsztacie, po różnych realizacjach, które wykonuję, taki wiatraczek, to powiem Wam szczerze, że nie jest nic trudnego do wykonania. Jeżeli chodzi o silnik, może nie silnik, a o generator prądotwórczy. A tak jeszcze z ciekawostek pokażę Wam, co ostatnio dorwałem fajnego. Mamy tutaj takie coś fajnego. Znawcy tematu pewnie wiedzą, co to za urządzenie. Zobaczcie, ono się nie chce kręcić tak samodzielnie. Potrzebuje odblokowania jakiegoś hamulca mechanicznego, który tam się w środku znajduje. A ten sprzęcik, zobaczcie, on ma tyle ma 2,36 kW. Także to jest bardzo fajne urządzenie do wykonania z niego jakiejś prądnicy, jakiegoś generatora. A jak widzicie, tu jest piła, tu jest tokarka, tam jest frezarka, jest komputer z programem do projektowania. Jestem też, ja troszeczkę umiem tam na tym komputerze coś robić, te maszyny obsługiwać. Także może taki wiatraczek mógłbym zrobić. A i mam też dostęp do większych maszyn, na których mógłbym wykonać czy to same łopaty śmigieł, czy w ogóle całe śmigła wyfrezować z jakiegoś materiału, bądź wykonać jakąś inną technologią, niekoniecznie frezowania, bo mam do tego dostęp. Więc tu mnie tylko tak naprawdę trzyma to, że ja muszę też zajmować się pracą i z czegoś żyć. Także bądźcie cierpliwi, bo cierpliwość najważniejsza. A na koniec tego filmu pragnę Was poinformować, że tu na dole pod tym filmem znajduje się przycisk do subskrybowania mojego kanału oraz, jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę. Bardzo się to przyda. Motywuje mnie do dalszego kręcenia, bo ostatnio byłem trochę zdemotywowany. Właśnie między innymi przez to, że trochę roboty tutaj ma. Rąbka tajemnicy jeszcze innej Wam mogę zdradzić. Zobaczcie sobie, tu na stole trochę towaru leży ze stali nierdzewnej do wykonania. Będę miał coś tam do wykonania. Zobaczycie na filmie zresztą.
przede wszystkim projekt wykonany przeze mnie. To, co tam leży, zaprojektowałem, materiał zamówiony i robię oczywiście robotę dla klienta zewnętrznego. Także wielkie dzięki, że obejrzałeś ten film do końca. No i tyle z mojej strony. Jeszcze raz lajki i cześć. Do następnego.